Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj przypomnę stare ciasto Fale Dunaju, ale w troszeczkę innej odsłonie. Zamiast budyniowego kremu na wierzchu, krem z mascarpone doda lekkości temu ciastu. No i zamiast jabłek czy wiśni dodałam skarmelizowane gruszki. Po prostu pyszne ciacho. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem w opisie. Zaczynamy od gruszek. Zważyłam je i przed obraniem ważyły około 1 kg. Musimy je obrać i pokroić w kostkę, oczywiście bez środka. Pokrojone gruszki skrapiam z sokiem z cytryny. 1 połówka wystarczy. Mieszam. Na patelnię wsypuję 3 łyżki cukru. Podgrzewam, aż się rozpuści i zacznie karmelizować. Cukier się już zaczyna topić i brązowieć. Jeszcze chwilę i wrzucam gruszki. Zobaczcie, zaczyna mieć taki miodowy kolor. To jest ten czas. Wrzucamy gruszki i czekamy chwilkę, aż zaczną puszczać sok. Gdzieniegdzie pojawią się grudki karmelu, ale to się w ogóle nie przejmujcie, bo jak sok z gruszek nam się podgrzeje, to karmel się rozpuści. Gruszki dusimy, aż odparuje z nich nadmiar soku i odrobinę zmiękną. Trwa to zazwyczaj około 5-10 minut. O, zobaczcie, już coraz mniej soku, więc już prawie gotowe. Wyłączam gruszki i odrobinę przestudzę. Jak gruszki nam odrobinę przestygły, możemy robić dalej ciasto. Mam 6 żółtek, które przerzucę do misy robota. Dodam do nich 1 szklankę cukru. U mnie szklanka zawsze ma 250 ml. I dodam również miękkie masło, tego masła 180 g. I ucieramy, aż będzie gładka, jasna masa. Masa się uciera. Czekamy, aż odrobinę pojaśnieje. W międzyczasie wymieszam sobie mąkę pszenną z proszkiem do pieczenia. Mąki mam 250 g i dodaję 3 łyżeczki proszku do pieczenia. Po chwili, jak masa się utrze, to możemy dosypywać mąkę z proszkiem. Gotowa. Masa jest mocno gęsta, ale na razie właśnie taka ma być. Teraz białka. 6 białek, które nam zostały, ubijamy na sztywną pianę. Gotowe białka musimy dodać do masy. Dzięki temu masa już nie będzie tak sztywna i gęsta. Mieszamy, aż się dokładnie połączy. Masa jest gotowa. Połowę z masy wykładamy na blaszkę. Blaszkę mam o wymiarach 25 na 35 cm, którą wyłożyłam sobie papierem do pieczenia. Wykładam cienką warstwę masy na spód. Połowę drugą zostawiam w misce. Masę na blaszce rozciągamy po całej powierzchni. Nie ma jej dużo, ale tak ma być. Do drugiej części masy dodajemy 3 łyżeczki kakao. Mieszamy, aż się połączy.
Na jasną część ciasta wykładamy gruszki. Starajcie się wykładać je już bez soku, jeśli tam jakiś został Wam na patelni. Na gruszki wykładamy kakaową masę. Robimy takie kleksy, tak żeby było wszędzie po trochę. Ciasto wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni, góra-dół i będziemy piekli około 40 minut. I gotowe. Teraz musimy je wystudzić. Ciasto wystudzone, możemy zrobić do niego krem. Mam tutaj 300 ml śmietanki kremówki w misie robota. Dodam sobie około 2-3 łyżek cukru pudru. Ja dam sobie takie 2,5. I serek mascarpone. Tego serka potrzebujemy około pół kilograma, czyli 2 opakowania. I ucieramy najpierw na wolnych obrotach, aż się trochę połączy i później na największych, żeby powstała sztywna masa. Gotowy krem wykładamy na ciasto. Wygładzamy. I już jest prawie gotowe. Jeśli chcecie, żeby było szybciej, możecie po prostu po wierzchu posypać kakao. Ja jednak zrobię polewę z czekolady. W rondelku zagotuję sobie śmietankę kremówkę 100 ml. Do zagotowanej śmietanki wrzucę 1 tabliczkę czekolady posiekaną. Może być mleczna, może być gorzka, może być pół na pół, to już jak wolicie. Mieszam szybko, oczywiście już ogień wyłączyłam, aż mi się rozpuści. Taka polewa będzie idealna na ciasto. Musimy tylko poczekać, aż przestygnie, bo inaczej rozpuści nam się bita śmietana. Przestudzoną polewę polewam po wierzchu moje ciasto. Tak przygotowane ciasto wstawiam do lodówki na kilka godzin, żeby sobie stężało. I po tym czasie możemy kroić. Jeśli podobał Wam się mój przepis, to próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Będzie mi bardzo miło, jeśli udostępnicie mój przepis dalej w świat. Do usłyszenia!